500 zł. O kurczę blade. W tym domu niegdyś mieszkało szczęśliwe małżeństwo, lecz z czasem ślad po nich zaginął. Kalendarze zatrzymały się niespełna 6 lat temu, a do najbliższej cywilizacji jest kilka kilometrów. Zostawili niemal wszystko, od książek, mebli, po nawet stare dokumenty czy sprzęt. Zostańcie do końca. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Ja jestem właśnie w górach. Zobaczcie na ten piękny krajobraz i zobaczcie na ten dom. Do niego dostęp jest na tyle utrudniony, że leży 2 km od jednej z głównych dróg. Nie ma tutaj żadnej drogi dojazdowej. Wszystko totalnie jest otoczone lasem, więc obejrzcie koniecznie do końca, bo nie była to łatwa droga. Także chodźmy do środka. No jak widać, wejście do środka nie jest zbyt skomplikowane. Ja od razu wyciągnę światło, żebyście coś tam widzieli. Sądząc po tych gazetkach, no to tutaj musiał mieszkać jakiś mężczyzna. Rock and roll. O kurczę blada. Powiem wam szczerze, domek robi wrażenie. Wow, zobaczcie na to, ile jest rzeczy w kuchni. O kurczę. W pierwsze co rzuca mi się w oczy, a tutaj ten magnetofon. Ja pierdzielę. Tutaj z kolei jakiś taki boombox Sony. Jest tutaj niezły bajzel, to trzeba przyznać, ale zobaczcie, że jest całkiem sporo wyposażenia. Zwróćcie uwagę na lodówkę, która naprawdę jest oklejona taką okleiną i wygląda całkiem fajnie jak na tamte lata. Pralka, Predom, kurczę blade, ale to jest stare. Predom automat. I tutaj tym zapewne ten człowiek się ogrzewał. Jest to po prostu taka kuchnia kaflowa. Pewnie po drugiej stronie tej ściany znajdziemy piec. Tutaj też jest boiler, który odpowiadał za ciepłą wodę użytkową. Co ciekawe, kalendarz na ścianie jest z 2018 roku, czyli 6 lat temu. To jest dobre pytanie, czy faktycznie 6 lat temu tutaj ktoś jeszcze mieszkał. Podejrzewam, że te butelki to nie wiem, czy tu były oryginalnie, czy po prostu jak ktoś się rozrzucał. O kurczę blade, zobaczcie na kolejne pomieszczenie. Tutaj robi się całkiem sympatycznie. Tu jest też obraz jakiejś pani. Pytanie, czy to jest jakaś wnuczka, czy ktoś, czy to jest może za młodu zdjęcie żony tego mężczyzny. Jest i piec kaflowy, którego się domyślałem, że będzie po tej stronie. No jak widzicie, jest w całkiem niezłym stanie. Wszystko jest na miejscu, ale zobaczcie na to, na te mebelki tutaj. To jest naprawdę niezły klimat. Wszystkie są w stanie idealnym. Szkoda, że ktoś zrobił tutaj taki bajzel. Zobaczcie na to, ta zastawa i zwróćcie uwagę na ten portfel. Ja tutaj to przesunę i obczajcie, że w tym portfelu wygląda to, że coś jest. Ja pierdzielę, kurczę, zobaczcie. 500 zł. Jest to 500 zł z 1982 roku. Ja pierdzielę. No nie spodziewałem się tego. Jeszcze aparat się rozładował. Odkładam to na miejsce. Także niech sobie tam stoi. Kolejne takie radyjko. Jestem ciekaw, czy te elementy się tutaj w tym modelu świeciły, ale coś mi się wydaje, że nie, że to jest tylko taka jakby ozdoba tego radiomagnetofonu. Zresztą on jest dwukasetowy, więc można było te kasety tam przegrywać. No, zobaczcie, 75 lat gościa niedzielnego i jest to zakończone w 98 roku. No to czyli już zdecydowanie dawniej, no bo ponad 20 lat temu. Patrzcie na to. Zobaczcie, tu jest jakaś fotografia. Ciekawe. Na pewno to zdjęcie jest zrobione podczas jakiegoś rodzinnego zlotu. Nie wiem, czy to na święta, czy może na chrzciny. I pytanie, czy ta osoba tam to jest już w dorosłości, ta tutaj? Dobre pytanie, napiszcie w komentarzach. Jak widzimy, tutaj ta osoba na pewno była wierząca, no jak to wiele starszych ludzi. Widzicie tutaj pocztówki takie pamiątkowe z Janem Pawłem II. Jakiś taki notesik, a to jest bilet raczej
Patrzcie, Wisła Kraków. Komuś się chciał taki kawał jechać do Krakowa. Ja pierdzielę. Zobaczcie tutaj. Tu jest dobry temat. Czy duchy istnieją? Ile jest prawdy w zjawiskach paranormalnych? Jak dają się przekonać ci, którzy w nie wierzą? To jest dobre pytanie. Ciekawe, co jest w tym artykule. Tak bym się nawet skusił, żeby zerknąć na ten artykuł. Nie ma informacji na okładce. Dam sobie spokój z szukaniem, bo zobaczcie, co tutaj jest. Tu jest dowód osobisty i to jeszcze ten taki stary. Rzeczpospolita Ludowa, czyli jeszcze z PRL-u. PRL-owski dowód osobisty. Polska Republika Ludowa. Tu jakieś rzeczy, no niestety w tym dowodzie, jak widzicie, za wiele już nie ma. Wszystko jest totalnie przemoknięte i rozmazane. No przynajmniej można zobaczyć, jak wyglądał kiedyś dowód. O kurczę blade. Zobaczcie na to, to jest kolejny telewizor. Kolejna taka ścianka meblowa. Są kolejne fotografie. Widzicie, kolejne fotografie rodzinne. Ale to na pewno nie tutaj. Znów ten sam człowiek z tą kobietą. Jakieś zdjęcie. No i kilka gazet jakichś wojennych, taka typowa wojenna tematyka. No i standardowo święte obrazki. Tutaj, tu wszystko się zaczęło. O, to ciekawe. A tu jest telewizor. No, jak widzicie. Niestety telewizor podejrzewam, że jest tak. A nie, ma cewkę tutaj odchylającą. Więc podejrzewam, że ta obudowa jest zdjęta dlatego, albo że ktoś nim tak rzucił, albo chciał już tą cewkę zarąbać. No bo niestety jak szukają miedziuchy, no to psują te telewizory, trochę bez sensu. Zobaczcie, jakie tu jest stare żelazko w ogóle. Tu jakieś maskotki. Może to był jakiś taki pokój bardziej dziecięcy? To jest też dobre pytanie, chociaż też wygląda jak na taką jadalnię. W ogóle zwróćcie uwagę na wystrój. Te krzesełka, jakie są fajne, takie z tymi nóżkami po skosie. Naprawdę, PRL pełną gębą. Ja lubię taki styl. Raczej nie lubię go może na co dzień, ale jak jestem w takich opuszczonych miejscach, to bardzo fajnie mi się ogląda takie rzeczy. To jest zdecydowanie już nowsze. To są takie lata 90. Osobiście nie lubię takiego wystroju. Kolejny jakiś piesek. Jakieś drobniaki. Kolejne święte obrazki. Żubr w lesie się znalazł. Jakieś butelki po alkoholu. Życzenia świąteczne. I nie wiem, co to jest. Jakiś taki papier jakby testowy. Patrzcie, jakiś film na kasecie VHS. Jakiś świąteczny, familijny. Kalendarz 2006 rok. Blachy Pruszyński, czyli pewnie jakiś katalog produktów. Oj, sporo kaset magnetofonowych. To jest właśnie fajne. W tym telewizorze to chyba coś żyje, coś mi się wydaje, bo jakieś dziwne odgłosy z niego słyszałem. Miłosne moce i niemoce. Zajrzyjmy, czym uraczy nas Barek. Może coś tutaj jest. Wow, całkiem sporo. Oczywiście pustych butelek, bo sobie innego. A to jest w ogóle taki jakby futerał na jakieś, nie wiem, dowody, niedowody, coś w tym stylu, coś mi się wydaje. To jakieś torebeczki. Chyba tam oddali pilot do telewizora, ale jakiś strasznie nieprzyjemny zapach z tego się wydobywa, więc nie będę tutaj. A tu zerknijmy, patrzcie, kalendarz się znalazł. I cyk. Oczywiście to jakieś puste rzeczy. No podejrzewam, że nie ma sensu zbytnio jakby wszystkich szafek przywalać, bo i tak za wiele nie zobaczymy. O, tu jest jeszcze jedna ciekawostka. Zobaczcie na to radio. Jest to Unitra Diora. Bardzo fajnie wygląda. No, zobaczcie na to. Kabelek HDMI w opuszczonym domu. Czyli teoretycznie nie było to tak dawno. Tutaj patrząc przy piecyku, jak jest ta szafka, to zwróćcie uwagę, że w środku jest dużo takich typowo rzeczy dla majsterkowicza. Jakieś bezpieczniki, probówka, zapalniczka, łyżka do butów, jakaś taka jakby kolejna łyżka, nie wiem, szpachelka, coś takiego to wygląda. A tutaj w kolejnej mamy
transformator z mostkiem prostowniczym. Zapewne to jest od jakiejś takiej no, ładowarki, raczej zasilacza antenowego, bo zobaczcie, że na tej płytce jest tutaj stabilizator napięcia 78L12, czyli to jest stabilizator liniowy 12V, więc podejrzewam, że na bank było to do zasilacza antenowego, bo wydajność prądowa tego stabilizatora to tylko 100 mA. Jest i łazienka. Łazienka, powiem szczerze, no, nie wygląda na zbyt atrakcyjną. Jest lustro. No i w ogóle wygląda, że została wydzielona tak naprawdę z innego pomieszczenia. Więc tutaj klimacik, no kurczę, klimacik w tej łazience nie jest najlepszy. Po prostu trochę masakra. Moda lat 80. I zobaczmy dalej. O kurczę. Tego się nie spodziewałem, że to pomieszczenie będzie w tak masakrycznym stanie. W ogóle to jest też wyjście na strych. Jestem ciekaw, czy na tym strychu coś jest. Boję się, że to się zarwie, wiecie? Może teraz sobie pomyślicie, że kurczę, trochę walę w bambuko. Ale no, jesteśmy chyba z 500 km od domu. Więc nie chciałbym zrobić jakiejś głupoty. Więc pokoiki naprawdę zacne. A ja idę na zewnątrz. I zobaczymy, co tam się kryje w tym drugim budynku. Tam pójdziemy zaraz, a zobaczymy najpierw, co tutaj się kryje. Bo zobaczcie na to, że jest całkiem nieźle. Mamy kolejny radiomagnetofon, jakiś czajnik, jakiś grunt, olej. W ogóle to jest maszynka do krojenia mięsa. W sensie tutaj kręcimy, ta tarcza się powinna szybko obracać i możemy sobie ciąć w plasterki. Więc bardzo fajna krajalnica. Jest i waga. Zobaczmy, jak tam waga działa. Ja tutaj... Kurczę, czemu to się blokuje co chwilę? Ja pierdolę. Chyba zablokowana, bo coś wydaje mi się, że nie zadziała. Chociaż nie. Zobaczcie. Pokazuje... Nie wiem, 104, 105 kg, a teraz jest, aha, a to ciekawe, waga zrobiła, ups, bym się przewrócił, teraz ponad 105, realnie waży 107, ale w sumie mam te ciężkie buty, dobra, nieważne, zobaczcie, to jest w ogóle też kolejna lodówka, kolejne radio, które niestety nie wygląda najlepiej, już zostało dosyć mocno zniszczone. A tu jest jeszcze jedno, kurczę, pełno tych radioodbiorników. W ogóle tam jest jeszcze kosiarka taka elektryczna. Kurczę, sporo tu jest rzeczy. Jak na taki obiekt w takim miejscu, zapasowe okna, kolejne jakieś łóżko, fotele, no a tutaj zapewne ktoś wywieszał pranie. O, to jest ciekawe. Widzicie, to tam jest zejście jeszcze na dół. Za chwilę to sprawdzimy. A, tu są te drzwi. Schody na górę. Pełno pajęczyn. Zerkniemy sobie po tych schodach, co jest. Mam nadzieję, że nie runą, chociaż wyglądają dosyć solidnie. A ja tylko tam głowę wychylę. No kurczę, tam się jeszcze wyżej da iść. Ale dobra, jak widzicie, strop jest betonowy. Tu jest jakieś stare, zniszczone krzesełko. Bo tu nie będę szedł. Tam na górze jeszcze można bardziej wejść. Ale nie wiem, czy Paweł tam wchodził. Ja tam nie będę wchodził, więc musicie zerknąć, czy on tam właził. Idę niżej i zobaczę, co jest jeszcze tam pod spodem. Bo wydaje mi się, że to może być dosyć ciekawe. Może coś tam się uchowało. Bo czym mniej dostępne takie miejsce, mogło coś więcej zostać. Jest tu mega nisko i w piwnicy znaleźliśmy Jolę. Witaj, Jolu. Ja pamiętam, że były też takie kuchenki Ania i nie wiem, jakie jeszcze, napiszcie w komentarzach. W ogóle jako ciekawostkę wam powiem, że to podświetlenie, które się włączało tutaj, było zasilane z baterii 4,5V, która była tam na dole schowana w tej szufladce. A to jest taki piecyk elektryczny, w sumie całkiem fajny. Jakiś farelek. O, zwróćcie uwagę na to, jakie tu są telewizory. Niestety, patrząc na to, że na kineskopie jest taka biała plama, to pewnie jest zbita lampa.
a z kolei tam w tym drugim też on chyba upadł w ogóle, bo jest mega popękany. Aha, tu jest kolejne pomieszczenie. Ja pierdzielę. Opa. Spróbuję się tędy przedostać. O kurczę. No, jak widzicie, w okolicy tutaj naprawdę nic nie ma, więc myślę, że to jest spokojnie z 1,5 kilometra, jak nie 2. My szliśmy troszkę naokoło, więc trochę nadrobiliśmy tej drogi. Naprawdę domek fajnie się prezentuje, a teraz zerknijmy jeszcze na tą szopę, która jest tam. No, jak widzicie, szopa nie zachowała się w najlepszym stanie, ale znalazłem jedną ciekawą rzecz, którą chciałbym wam tam pokazać. Jest też taki fajny kącik, który pierwotnie był stodołą, ale zobaczcie, że w tej stodole już nie ma za wiele. Nie jest ona też w najlepszym stanie. No i tutaj co możemy zobaczyć, to jest jedna z osi od wozu. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to musi być coś takiego. Zresztą zobaczcie, że same koła w tym wozie były tutaj początkowo drewniane. To było właśnie miejsce na te drewniane szprychy, więc naprawdę to musi mieć kupę lat. A tutaj jest zarąbista taka miejscówka do chillowania. Sprawdźmy, jak ta kanapa tutaj działa. No, także mam nadzieję, że wam się podobała ta eksploracja. Koniecznie pamiętajcie o subskrypcji. Jak chcecie wesprzeć to, co robię, zapraszam was tutaj do linku w opisie, czy do wspierania. Tam też będziecie mogli zobaczyć jako wspierający różne inne materiały, takie, które na przykład nie są opublikowane i nie będą. Także dzięki wielkie wszystkim wspierającym. Dzięki wielkie, że dotrwaliście tutaj do końca. Zajrzyjcie jeszcze na kanał Pawlo. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia na następnej eksploracji.